W niedzielę nie idę do szkoły. Mogę spać dłużej. Rano jem śniadanie z rodziną. Potem gram na komputerze. Czasem idziemy z rodzicami na spacer. Po południu odrabiam lekcje. Pomagam mamie w kuchni. Wieczorem dzwonię do kolegi. Czasem gramy razem w grę online. Kładę się spać trochę później niż w tygodniu. W niedzielę lubię spać do 9:00. Potem robię sobie kawę i śniadanie. Czasem słucham muzyki albo podcastu. Sprzątam mieszkanie i robię pranie. Lubię też wyjść na spacer. Czasem spotykam się ze znajomymi w kawiarni. Po południu oglądam mój ulubiony serial. Wieczorem gotuję coś prostego. Później czytam książkę lub przeglądam internet. Lubię niedzielę. W niedzielę wstajemy trochę później. Rano idziemy razem do kościoła. Po mszy wracamy do domu i jemy obiad. Często zapraszamy dziadków. Po południu dzieci bawią się w ogrodzie. Czasem idziemy całą rodziną na spacer. Lubię takie spokojne dni w domu. Wieczorem pomagam dzieciom spakować plecaki. Wszyscy idziemy spać wcześniej niż w sobotę. Jestem na stacji kolejowej i czekam na pociąg. Dzisiaj jadę do Krakowa. Mój pociąg odjeżdża o 14:30. Mam trochę czasu, więc kupię parę rzeczy. Potrzebuję butelkę wody i mam ochotę na obwarzanka. Na peronie jest wielu ludzi. Niektórzy rozmawiają przez telefon, inni coś czytają. Mój pociąg jest już gotowy do odjazdu. Mam bilet na wagon 7, miejsce 33. Podróż zajmie tylko 40 minut. W piątek po pracy często spotykam się z moją dziewczyną. Idziemy razem do naszej ulubionej restauracji albo do kina. Kiedy jest ładna pogoda, lubimy spacerować po mieście. Czasem spotykamy się ze znajomymi w pubie. Pijemy piwo, jemy coś dobrego i tańczymy. Jeśli pogoda jest brzydka, zwykle zostajemy w domu. Wtedy oglądamy film i coś zamawiamy. Czasem idziemy do znajomych na domówkę. Gramy w planszówki i wygłupiamy się. Bardzo lubię piątkowe wieczory. Wstaję o 6:00 rano, myję zęby i twarz. Potem idę do kuchni, robię śniadanie, zwykle piję kawę i jem kanapki. Czasem słucham muzyki lub wiadomości. Po śniadaniu ubieram się. Pakuję plecak, wychodzę z domu około 7:00, idę na autobus do pracy. Pracuję w biurze. Przychodzę do pracy o 8:00, włączam komputer i sprawdzam e-maile. Robię kawę i zaczynam pracę. Potem mam pierwsze spotkanie. O 12:00 mam przerwę na lunch. Po lunchu pracuję dalej przy komputerze. Rozmawiam z kolegami z pracy. Kończę pracę o 4:00. Wracam do domu i odpoczywam. Po pracy wracam do domu. Czasem robię zakupy, przebieram się i jem obiad. Jeśli jest ładna pogoda, idę na spacer. Czasem spotykam się z przyjaciółmi.
Potem oglądam film albo gram w gry. Wieczorem biorę prysznic. Przed spaniem przeglądam internet. Kładę się spać około 11. Wczoraj byłem w sklepie spożywczym. Kupiłem chleb, mleko i masło. Było dużo ludzi, bo była sobota. Stałem długo w kolejce. Kasjerka była bardzo miła. Zapłaciłem kartą. Po zakupach poszedłem do domu. Wypiłem kawę i zjadłem świeży chleb. Byłem zadowolony z zakupów. Lubię robić zakupy rano. Teraz jestem w sklepie. Ludzie chodzą między półkami z koszykami. W tle słychać cichą muzykę. Szukam makaronu i sosu pomidorowego. Na półce widzę też ryż i kaszę. Biorę kilka jogurtów i sok pomarańczowy. Pani obok wybiera owoce i warzywa. Kasjerka uśmiecha się do klientów. W sklepie pachnie świeżym pieczywem. Za chwilę pójdę do kasy i zapłacę za zakupy. W weekend planuję zrobić duże zakupy. Muszę kupić chleb, ser i wędlinę. Chcę też owoce, jabłka, banany i winogrona. W lodówce mam mało mleka, więc kupię 2 kartony. Potrzebuję też makaronu i sosu do spaghetti. Może kupię coś słodkiego na deser. W niedzielę przyjdą goście, dlatego kupię też ciasto i kawę. Zrobię listę zakupów, żeby niczego nie zapomnieć. Lubię, kiedy lodówka jest pełna jedzenia. Co jesz na śniadanie? Zwykle jem kanapki z szynką i serem. Piję kawę z mlekiem. Czasem robię jajecznicę. W weekendy robię naleśniki. Wczoraj nie jadłem śniadania. Jutro zjem owsiankę z borówkami. Zwykle jem śniadanie w kuchni. Czasem jem śniadanie w pracy. Jeżeli nie zjem śniadania, to mam zły humor. Co jesz na obiad? Zwykle jem zupę i drugie danie. Najczęściej gotuję zupę pomidorową. Na drugie danie jem ziemniaki, mięso i sałatkę. Czasem robię makaron z sosem. W weekendy jem obiad z rodziną. Wczoraj zjadłem pierogi ruskie. Jutro ugotuję rosół. Zazwyczaj jem obiad około 2. Czasem idę do restauracji na obiad. Co jesz na kolację? Zwykle jem lekką kolację. Czasem robię sobie ryż z warzywami. Lubię też zjeść sałatkę grecką. Wieczorem piję herbatę z cytryną. W weekendy zamawiam pizzę na kolację. Wczoraj nie jadłem kolacji. Jutro chyba zrobię naleśniki z serem. Zazwyczaj jem kolację około 19. Halloween nie jest w Polsce tak popularne jak w Ameryce. Jeszcze kilka lat temu mało kto o nim mówił. Dziś niektóre dzieci przebierają się za duchy, wampiry i czarownice. Chodzą po domach, mówiąc cukierek albo psikus. Niektórzy sąsiedzi reagują z uśmiechem i dają słodycze. Inni nie otwierają drzwi, bo nie lubią tego zwyczaju. W szkołach czasami organizuje się bale przebierańców i konkursy na najstraszniejszy kostium. W sklepach pojawiają się dynie, dekoracje i słodycze w halloweenowym stylu.
Niektóre bary i restauracje są przystrojone pajęczynami, świecami i dyniami na Halloween. Niektórzy Polacy uważają, że to obce święto, inni traktują je jako zabawę. Z roku na rok Halloween w Polsce staje się coraz bardziej znane i lubiane. 1 listopada w Polsce obchodzimy Wszystkich Świętych. To dzień wolny od pracy i szkoły. To bardzo ważne święto dla Polaków. W tym dniu ludzie odwiedzają groby swoich bliskich. Na cmentarzach jest wtedy dużo osób. Ludzie przynoszą kwiaty i zapalają znicze. Atmosfera na cmentarzach jest wyjątkowa, szczególnie wieczorem. Wiele osób modli się za zmarłych. Niektórzy przyjeżdżają z daleka, żeby odwiedzić rodzinne groby. To czas zadumy, refleksji i wspomnień. Dzień Niepodległości obchodzimy 11 listopada. To bardzo ważne święto w Polsce. W tym dniu Polacy świętują odzyskanie niepodległości w 1918 roku. W wielu miastach są parady i uroczystości. Ludzie wywieszają biało-czerwone flagi na balkonach. Na ulicach widać samochody z flagami. W Warszawie odbywa się duży marsz. W telewizji można zobaczyć koncerty i programy patriotyczne. To dzień wolny od pracy. Wszyscy są dumni, że Polska jest wolnym krajem. W Polsce w grudniu odbywają się jarmarki świąteczne. Na rynku w mieście stoją kolorowe stragany. Można tam kupić ozdoby choinkowe, pierniki i prezenty. W powietrzu czuć zapach grzanego wina i tradycyjnych polskich potraw. Jarmarki świąteczne są między innymi w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Jarmarki zwykle zaczynają się pod koniec listopada i trwają do początku stycznia. Ludzie spacerują, robią zdjęcia i słuchają świątecznej muzyki. Dzieci często oglądają dużą, piękną choinkę. Na jarmarku można też zjeść coś ciepłego, na przykład kiełbasę lub oscypka z żurawiną. Niestety na jarmarkach jest dosyć drogo, więc lokalni mieszkańcy często ich unikają. Czasem pada śnieg, dzięki czemu atmosfera jest jeszcze bardziej świąteczna. W wielu miastach jest także lodowisko. Wieczorem jarmark wygląda bardzo magicznie, bo wszędzie świecą światełka. Warto odwiedzić Polskę w tym czasie, aby poczuć świąteczny klimat. Rozumiem. Teraz rozumiem.